Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki troszkę powrocik do tradycyjnych serii, mianowicie Resident Evil Weronica X. Code Veronica X oczywiście, który jest spin-offem serii Resident Evil, chociaż oryginalnie po wyprodukowaniu części drugiej Shinji Mikami zaczął pracować nad nową grą, która miała być teoretycznie, znaczy ona nawet się nazywała początkowo Resident Evil 3 i to właśnie był Code Veronica, ale koniec końców uznano, że Code Veronica to spin-off. Oryginalnie ona się pojawiła w 2000 roku na Dreamcasta i to była jakby pierwszy Resident, nowy Resident, który pojawił się na Dreamcasta, bo oczywiście dwójka i trójka też na Dreamcastie się pojawiły. Natomiast kiepska sprzedaż Code Veronica, kiepska sprzedaż, jeżeli patrzyło się na inne części Resident Evil, to się sprzedało kiepsko, ale jeżeli chodzi o samego Dreamcasta, no to gra się sprzedała nieźle, ale ogólnie Capcom uznał, że sprzedaż nie była za bardzo wysoka, no i oczywiście grę postanowiono skonwertować na PlayStation 2, a potem skonwertować jeszcze na GameCube'a. Jednak zmieniono tytuł, bo oryginalnie gra się nazywała Code Veronica, natomiast na PlayStation jest Code Veronica X i faktycznie dodano tam kilka zmian, między innymi nowe cutscenki wyjaśniające troszkę samą historię Weskera. Natomiast ciekawy jest Resident Evil Code Veronica X, bo to jest zawsze tak uważałem, że Code Veronica to jest taki trochę Resident, który trochę stoi w rozkroku pomiędzy częścią trzecią, może inaczej nie trzecią, pierwszą, drugą, trzecią, a czwartą, czyli z jednej strony prerenderowane tła, dużo zagadek, z drugiej część czwarta, która już jest bardziej taką strzelaninką i Code Veronica jest gdzieś po środku. Przede wszystkim zdecydowano się na jeden ważny krok, mianowicie przygotowanie całej gry liczonej w czasie rzeczywistym. Już nie było lokacji prerenderowanych i podobnie jak w Dino Crisis zdecydowano się, że wszystko będzie przeliczane w czasie rzeczywistym i to był zdecydowanie dobry krok, zwłaszcza, że konsola Dreamcast była już taką jakby konsolą nowej generacji, więc gracze raczej tego oczekiwali, że ten Resident już będzie na tej, powiedzmy, w tej formie co Dino Crisis, który co prawda jeszcze pojawił się nawet na pierwszym PlayStation, ale też pojawił się oczywiście na Dreamcastie. Dlaczego mówię, że w rozkroku? Bo Code Veronica X to też gra, która ma bardzo dużo strzelania. To widać, że jeżeli chodzi o strzelanie i zabijanie wrogów, no to Veronica X ma tego o wiele więcej niż pozostałe części. Nawet dodano taką funkcję, że bohaterka może trzymać dwa pistolety w dłoni i strzelać do dwóch różnych celów, które są automatycznie oczywiście lokowane. Sama historia jakby kontynuuje wątek walki z Umbrellą. Tutaj mamy Claire Redfield, która poszukuje swojego brata Chrisa, przybywa na wyspę, gdzie zostaje więźniem. Potem okazuje się, że na tą samą wyspę rusza też Chris. No i ona oczywiście tam spotyka jeszcze Steve'a, którym nawiązuje jakby współpracę. Jest to taki troszkę, można powiedzieć, typowy Resident, aczkolwiek zawsze uważałem, że Code Veronica jest grą, która jest nierówna. Zaczyna się bardzo dobrze z samej góry, kiedy sterujemy Claire, ale potem, kiedy już akcja przenosi się na Arktykę, to wydaje mi się, że ten klimat spada i potem ponownie, kiedy wcielamy się w Chrisa, znowu idzie do góry. Także ma taki jakby słabszy moment i zawsze mi się wydawało, nie wiem, czy to jest moje przemyślenie, czy faktycznie tak jest, zawsze mi się wydawało, że Code Veronica jest bardzo długim Residentem. Jeżeli patrzy się na poprzednie 3 części, to według mnie faktycznie Code Veronica zajmuje o wiele więcej czasu. Ale tak jak wspomniałem, gra też nawiązuje do tych klasycznych Residentów dzięki temu, że mamy nadal tych zagadek sporo i to jest fajne. W części czwartej już tych zagadek było tyle, co kot napłakał, żeby nie powiedzieć w ogóle, ale tutaj jeszcze gra hołduje tym swoim założeniem z 3 pierwszych części, czyli jak chcesz iść do kibla, to musisz zebrać 3 części talizmanu, które musisz włożyć
w innym budynku do posągu, zrzucić ją na klucz, który otworzy szafeczkę na 5. piętrze, 7 z prawej, zanim w nim znajdziesz kartę, która otworzy ci drzwi do kibla. Także to są te klimaty takie właśnie rezydentowe. I Code Veronica oczywiście jeszcze nim hołduje. I bardzo dobrze. I ma też Code Veronica taki fajny smaczek, można powiedzieć, taki oczko puszcza dość wyraźne dla fanów pierwszej części, bo odwiedzamy też lokacje, które są wzorowane na lokacjach z pierwszego Residenta. W zasadzie można powiedzieć, że 1:1. Niemniej, to nadal gra, która ma może już nie tak głupie dialogi jak 3 pierwsze części. Już widać, że troszkę tutaj poprawiono tam z tymi dialogami, ale tak to nie jest jeszcze jakaś specjalnie wysoka półka i nadal można czasami się uśmiechnąć, słuchając tych przekomicznych czasami przekomicznego doboru wokali do różnych postaci, ale ogólnie no nie jest tak źle jak w części pierwszej, drugiej i trzeciej. Widać, że jakaś tam nauka z tego była wyciągnięta. Na pewno to, co mi się podobało, bo dla graczy, którzy znali inną serię Capcomu, Dino Crisis, który pojawił się również na PlayStation 1, no to ci, co grali, albo Silent Hill na przykład, to na pewno kojarzą, że te gry, które były na PlayStation 1 całkowicie robione w grafice 3D, no to one tak wyglądały no kiepsko, tak? W porównaniu do Residenta, który miał te lokacje, co prawda w niskiej rozdzielczości, ale jednak miały całą masę detali, no to tutaj Dino Crisis i Silent Hill wypadały raczej tak słabo, no, w stosunku do jeżeli chodzi o jakość, ilość detali, tak, całego tego environmentu. No i Code Veronica, jak mówię, był grą już na nową generację, więc konsola Dreamcast była na tyle mocna, że już można było no, tą grę pokazać w jakiś tam rozsądny sposób i oczywiście tutaj wydaje mi się, że dobrym krokiem było pójście w tą całkowitą grafikę 3D, bo dzięki temu można było wykorzystać fajne oświetlenie, właśnie to, że można postacią strzelać z dwóch różnych, znaczy to akurat może nie jest jakoś specjalnie przypisane do tego, że gra jest całkowicie 3D, ale oczywiście w mojej opinii było to na plus, tak? To znaczy gra jest jakby z nową oprawą, już całkowicie 3D, ale hołduje tym klasyczkom właśnie z 3 pierwszych części Residenta i to jest właśnie gra, którą polecam osobom, które stęskniły się za tymi klasycznymi Residentami, bo dzisiaj Residenty to więcej szczelania niż zagadek, a Code Veronica jest właśnie takim powrotem do tej pierwszej trylogii, tak? Oczywiście w nowej oprawie, no dzisiaj może ta oprawa już nie zachwyca, bo to wiadomo, że to już gra ma 22 lata, także kurde, 22 lata, także to już wiadomo, że to nie jest to, czego oczekujemy, ale w mojej opinii całkiem porządnie się zestarzała, znaczy nie odrzuca, może tak, nie odrzuca od grania i uważam, że jest naprawdę w porządku i jak najbardziej nawet dzisiaj, jeżeli brakuje Wam tych klasycznych Residentów, można spokojnie, bez najmniejszych problemów sobie to pograć. Wspomniałem, że są pewne zmiany. Ja przyznam szczerze, że wersję na Dreamcasta kończyłem dosyć dawno, żeby nie powiedzieć bardzo dawno, a i tak to grałem jednym okiem, bo wtedy jeszcze graliśmy u Marioli, bo u Marioli stał Dreamcast, także też jakby nie poświęcałem się jej całkowicie i też nie przypominam sobie tych różnic, które były względem tej wersji, którą grałem dzisiaj na PlayStation 2, natomiast no te różnice jakieś tam no i Mariola mnie wybiła z rytmu. Także nie pamiętam dokładnie, jakie tam te zmiany były, aczkolwiek wydaje mi się, że w wersji na PlayStation 3 dostajemy bardzo długie i rozbudowane outro, które co prawda nie jest liczone w czasie rzeczywistym, ale jest jakby filmem przerenderowanym na silniku gry. I wydaje mi się, że tego outra, nie intro, outro, i wydaje mi się, że tego outra na wersji Dreamcastowej nie było, ale nie dam sobie głowy uciąć, wydaje mi się, że właśnie go tam brakowało. Natomiast jest to granie dzisiaj w
Weronikę X to jest właśnie ten powiew tych klasycznych rezydentów i to mi się podobało, powiem Wam, że brakowało mi właśnie tych rezydentów, gdzie gra opierała się na zagadkach, na kombinowaniu, gdzie ile rzeczy zmieścić do kieszeni, żeby móc gdzieś tam iść, bo oczywiście tu mam nadal tą kieszeń początkowo na 6 chyba przedmiotów, potem na 8, więc też trzeba cały czas kombinować, co gdzie nosić, także to było też pewnego rodzaju takim, można powiedzieć, folklorem serii. Potem od tego oczywiście w części 4 już w pewien sposób próbowano odejść, bo tam była ta skrzynka, w której też mogliśmy mieć określoną liczbę przedmiotów, ale no już nie można było się aż w takiej formie wracać, robić takiego backtrackingu jak w pierwszych 3 częściach Residenta. Natomiast no, powiem Wam, że dzisiaj mi się to dobrze grało, aczkolwiek przeszkadzało mi troszkę to, że gra bardzo mocno stawiała na strzelanie i tego strzelania, tak jak mówię, jest dosyć dużo i nie raz, nie dwa spotkamy się z tym, że przeciwników będzie 3, 4. Oczywiście tutaj ułatwia no, twórcy dodali nam tą możliwość strzelania jakby z 2 broni równocześnie i celowania, ale to i tak, no wydaje mi się, że tego strzelania jest tutaj o wiele więcej niż. I to mi troszkę przeszkadzało, powiem Wam, że to już właśnie tak upodobniało trochę nawet tej amunicji, tam są jakieś chore ilości tej amunicji. Natomiast tak jak mówię, no też mi trochę przeszkadzało to, że gra jest nierówna. Ten poziom na Arktyce w mojej opinii jest całkowicie niepotrzebny. Znaczy tam są fajne lokacje oczywiście, ale przyznam szczerze, że to jest moment, w którym strasznie gra hamuje i akcja przestaje pędzić na łeb na szyję i potem jest to przejście takie, gdzie przestajemy grać Claire i gramy Chrisem i faktycznie to przejście do tego Chrisa jakby wrzuca ponownie tą fajność do tej rozgrywki, czyli no, wynika z tego, że coś jest nie tak, w mojej opinii oczywiście, z tą lokacją na Arktyce, która no niestety jakby troszkę tam ten klimat siada. Natomiast no jak się gra ponownie Chrisem, to znowu wskakuje na ten pozytyw. No i tutaj też zrezygnowano z czegoś, co było w zasadzie w części pierwszej i części drugiej, gdzie mieliśmy 2 bohaterów, gdzie mogliśmy wybrać sobie, który chcemy grać scenariusz i te scenariusze, szczególnie w części drugiej, fajnie się zazębiały w kilku miejscach i to było bardzo spoko. W trzeciej części to z tego zrezygnowano, bo był mniejszy budżet, natomiast tutaj też nie ma czegoś takiego. Gramy jakby po kolei, czyli przechodzimy Claire do pewnego momentu i potem jakby akcja, można powiedzieć, że się cofa, ale jakby to jest dalsza część rozgrywki i gramy Chrisem, tak? I przechodzimy właściwie te same lokacje, które widziała Claire, z tą różnicą, że oczywiście pewne zmiany tam są, bo wiemy, że Claire była tam wcześniej, także jest jakby taka ciągłość tej rozgrywki, a nie, że mamy 2 różne scenariusze, ale to akurat przyznam szczerze, że mi to akurat nie przeszkadzało, bo obydwa tak jak mówię, no to ta gra jest nierówna, ale postacie są w porządku, także i ta rozgrywka jest też bardzo fajnie tutaj ogarnięta. No pytanie teraz, czy dzisiaj warto zagrać? Wyszła też wersja HD. Niestety nie pamiętam, na jakie to konsole się pojawiło, bo ja te wersje HD akurat na PlayStation 3 i na Xboxa 360, ja akurat te wersje HD olałem Code Veronica z tego względu, że one były tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, nie pojawiła się wersja pudełkowa i dzisiaj do to było grane, wolałem zagrać właśnie w wersję pudełkową. Nie mam wersji na Dreamcasta, aczkolwiek mam nadzieję, że kiedyś ją tam zdobędę, aczkolwiek nie wiem, czy wolałbym, i tak chyba bym wolał grać w wersję na PlayStation, bo jest ona po prostu jakby najdłuższa i najbardziej rozbudowana. Natomiast też nie powiem Wam, czym się różni Code Veronica X na GameCube'a, z tego względu, że akurat w tą wersję nie grałem. Natomiast tak troszkę na internecie spojrzałem, która z tych wersji, żeby ograć tą najlepszą tak naprawdę, no to większość osób raczej wskazywała na wersję na PlayStation niż na GameCube'a, także tą wersję postanowiłem zagrać. Bardzo możliwe, że te wersje pomiędzy akurat tymi 2 konsolami nie różnią się absolutnie niczym i wcale bym się nie zdziwił, chociaż z tego co widzę, wersja na GameCube'a jest na 2 płytach, natomiast tutaj jako drugą płytę dodano demo Devil May Cry. 1 chyba? Chyba 1. No, także słuchajcie, dzisiaj zdecydowanie warto zagrać, nadal gra się broni, aczkolwiek no, musimy się liczyć z tym, że są pewne archaizmy. No, to jest gra, która ma 22 lata, nie wymagajmy, że ona będzie dostosowana do dzisiejszych standardów i dzisiaj mogą nas denerwować pewne rzeczy, które w Weronice się znalazły, ale myślę, że jest to na tyle do przełknięcia, że historia jest fajna, znaczy taka na standardy rezydentowe jest fajna, tak?
Oprawa jest w porządku, nadal się broni, wygląda spoko, co przy grach, które mają grafikę liczoną w czasie rzeczywistym, no nie jest takie oczywiste, że ta oprawa z czasem jakoś się tam broni, bo wiadomo, że większość tych gier, na przykład z początku PC-ów, no to już wygląda koszmarnie, szczególnie z tej grafiki 3D, a tutaj widać, że gra się nadal broni i można spokojnie grać. I nie widzę też powodu, żeby sięgać akurat po wersję HD. Ta wersja na PlayStation 2 również wygląda w porządku i też bardzo fajnie mi się grało. No, tych rezydentów tak naprawdę nam troszkę jeszcze zostało. Ja tak jakiś czas temu, na koniec taka ciekawostka, jakiś czas temu próbowałem podliczyć, ile w ogóle mam w domu rezydentów. Gry z serii Resident, nie? To jest to chyba seria, których gier mam najwięcej na wszystkie oczywiście platformy. Nie wiem, czy akurat mi się uda teraz tutaj szybko. Czekajcie, teraz zobaczymy. Resident. No, tych rezydentów troszkę mam. Ile? 49. Słuchajcie, 49 rezydentów, przy czym na przykład Resident Evil 4 mam chyba z 8 kopii, różnych kopii, tak? Tych rezydentów tak naprawdę jeszcze to było grane troszkę zostało, bo można omówić jeszcze 2 części Outbreaka, 2 części Revelation, mamy Survivor, który jest w ogóle nieznany, mamy Dead Aim, straszny syf. Także troszkę tych rezydentów jeszcze zostało, żeby ją omówić. Nie wiem, czy będziemy jeszcze, znaczy pewnie do którychś tam tych rezydentów jeszcze wrócę. Na pewno chciałbym omówić 2 części rezydenta, mianowicie Darkside Chronicles i Umbrella Chronicles, które w Europie wyszły w wersji cyfrowej, natomiast w Japonii wyszła wersja na płycie, która się nazywa Chronicles Selection HD i która zawiera właśnie te obydwie gry z Wii. Znane z Wii. To są fajne rezydenty, mi się bardzo podobała. Wspominam o tym dlatego, że nie pamiętam dokładnie w której części, ale mamy tam też właśnie Code Veronica X. Możemy zagrać sobie taki celowniczek i zobaczyć grę w zupełnie z innej perspektywy, co właśnie było potężną siłą 2 części Chronicles. No, także nie przedłużając, polecam, zagrajcie sobie w Code Veronica X. Nadal fajna gra, nadal trzyma poziom i nadal bardzo fajnie się w to gra. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.